Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej. Dziś zapraszam Cię na film, w którym pokażę, jak za pomocą takich prostych przyrządów, stosunkowo prostych przyrządów, nazwijmy je sankami do grubościówki, za pomocą grubościówki wyprowadzić płaszczyznę, pierwszą płaszczyznę prostą do strugania, czy też wyprowadzić kąt prosty, po prostu kąt prosty. Zapraszam na film. To jest tak, żeby być w pełni szczęśliwym posiadaczem grubościówki i żeby robić sobie na przykład klejonki, powinniśmy posiadać również wyrówniarkę. Albo urządzenie grubościówkę wyrówniarkę. Ja takiego nie posiadam, posiadam grubościówkę. Dużo osób też się zastanawia właśnie, czy kupić osobno, czy kupić dwa sprzęty, czy kupić tylko jeden sprzęt, czy kupić taki uniwersalny sprzęt. Ja jak kupowałem, wybrałem samą grubościówkę, miałem sobie dokupić do niej wyrówniarkę. Na początku męczyłem się z takimi sankami prowizorycznymi, przepraszam, mocniej, takimi sankami prowizorycznymi, gdzieś tam widzieliście na pewno w moich filmach. Męczyłem, może nie tyle męczyłem, co były one w użytkowaniu dość upierdliwe, tak opowiedzmy. Teraz zrobiłem sobie takie sanki już powiedzmy troszkę bardziej, nie wiem, czy to można nazwać profesjonalne. Załóżmy, że to są bardziej profesjonalne sanki dla amatora. W każdym razie miałem kupować wyrówniarkę. Nie ma tej wyrówniarki, którą bym chciał kupić, więc zmontowałem sobie teraz trochę lepsze sanki, żeby móc wyprowadzać powierzchnię płaskiej. Teraz tak, przejdźmy od razu, może nie tak od razu, bo już się trochę nagadałem. Przejdźmy teraz do omówienia mniej więcej tych dwóch rodzajów sanek. To są sanki, jedne są takie to są sanki do wypłaszczania powierzchni pierwszej. No jak już będziemy mieli pierwszą powierzchnię, obracamy w grubościówce, jedziemy i mamy równe dwie równoległe do siebie płaszczyzny. Pod warunkiem oczywiście, że mamy dobrze ustawione noże w grubościówce. Tak. Więc tak, to są pierwsze sanki, które służą właśnie do wypłaszczania jednej powierzchni. Konstrukcja prosta. Później nie pod koniec filmu, tylko w dalszej części filmu zobaczycie, jak to się odbywa, jak wykonają takie sanki. Więc generalnie w tych sankach idea jest taka, żeby był dość sztywny blat. Jak go tutaj wzmocniłem, od razu mówię, te sanki są mega ciężkie i dość źle się obsługuje w sposób, który zobaczycie później na końcówce filmu. Dość źle się obsługuje. Aczkolwiek na razie będę takiego obsługiwał, dopóki nie zmontuję sobie stołu, który będzie stał w tej części. Nie zmontuję stołu, który znacząco ułatwi mi posługiwanie się tak ciężkimi sankami. W każdym razie, wracając do tematu. Mamy tutaj blat, na którym układamy swoją dechę. Ja akurat tak mniej więcej dobierałem sobie te wielkości, żeby pod moją konkretnie grubościówkę były, prawda? Więc tak, układam swoją dechę i mocujemy, klinujemy dokręcając śruby. Już gdzieś tam widzieliście też taki sposób, jak w filmie Plener to jest na dworze. Klinujemy sobie nie wszystkimi śrubami, klinujemy sobie tam niektórymi śrubami. Mamy to zaklinowane, przejeżdżamy przez grubościówkę i mamy wyprowadzoną pierwszą powierzchnię. To musi być dość sztywne, żeby ta decha nam się tam nie ruszała. Jak się nie będzie ruszała, to będziemy mieli dość dokładnie wyprowadzoną pierwszą powierzchnię. Bardzo dokładnie. Tak dokładnie, jak dokładnie zrobiliśmy nasze sanki. Może tak. Drugie sanki, to już jest krowa, wielka locha. Drugie sanki służą do wyprowadzania kąta prostego. Też robiłem sobie mniej więcej je tak wielkościowo, żeby mi się nie zmieściły w grubościówce. To wyszło później. Dzisiaj, dokładnie, przed 15-20 minutami, no może pół godziny. Musiałem je obniżać, kombinować, no już tam mniej więcej sobie doszedłem do ławiska. W każdym razie mamy tutaj dwie burty, wyższe burty, już sztywne burty. Tutaj nie musiały one być takie sztywne w tej pierwszej, w tej już muszą być sztywne. Sztywne po to, żeby zachować ten kąt prosty. Mamy jedną burtę taką, którą musimy naprawdę równo tutaj sobie
Powiem tak, ten kąt prosty będzie tak prosty, jak dokładnie wyprowadzicie sobie tą pierwszą burtę, bez śrub. Tą, która jest na sztywno, którą nie dociskamy, która cały czas służy nam za jakby taki prowadnik. I teraz jak dokładnie wyprowadzimy sobie tą burtę, tak dokładnie później będziemy mieli wykonywane kąty proste. Analogicznie duże sanki do płaskich sanek. Na tej samej zasadzie ustawiamy sobie, przykładamy sobie materiał do tej wyższej burty sztywnej, o której mówiłem przed chwilą i dokręcamy śrubami. Dokręcimy śrubami, chodzi o to, żeby usztywnić i w momencie, kiedy już mamy to usztywnione, przejeżdżamy przez grubościówkę kilka razy i mamy wyprowadzony kąt prosty. Później już wiadomo, wyciągamy i lecimy bez sanek, po prostu, żeby wyprowadzić równoległe do siebie powierzchnię. I tyle. Ja oczywiście zrobiłem błąd, bo jakże to by inaczej, ja zawsze muszę zrobić błąd, to nie ma tak zdań. Zrobiłem błąd tego typu, że zrobiłem te sanki za wysokie. No nie zmieściły mi się do grubościówki. Na szczęście błąd był taki, że mogłem tutaj ściąć delikatnie z wysokości te ranty boczne i wtedy już wjechał. Tylko, że jeszcze muszę też pamiętać, że maksymalna, załóżmy, że to będzie noga, bo to będzie noga, maksymalna kantówka, która mi powstanie, tudzież noga, nie może mieć więcej niż 10,5 cm wysokości czy grubości. I tyle. Ja to robiłem mniej więcej pod projekty, które wiem, że będę robił. Jak coś mi się będzie miało zmienić, będę musiał zrobić nogę grubości 15 na 15 cm, to nie wiem, jak ją zrobić. To będę wyprowadzał wtedy ręcznie już. No trudno. Teraz już nagadałem. Myślę, że wszystko, co chciałem mniej więcej przekazać na temat tych sanek, już przekazałem. Tylko jeszcze raz, pamiętajcie, bo będziecie wiedzieli, że trochę walczę z tymi sankami. One są ciężkie, one są strasznie, cholernie ciężkie. W sumie to nie myślałem, że one będą tak ciężkie, aczkolwiek jak już w miejscu docelowym grubościówka będzie stała i będzie zamontowana tak, jak chcę, to zobaczycie kiedyś. Nie będzie mi to tak mocno przeszkadzało. Nawet myślę, że będzie to atutem tego rozwiązania. A na razie jakoś będę się tam musiał z nimi męczyć. Nie męczyć. Będę musiał na nich jakoś pracować. No, teraz już zapraszam do realizacji, jak wykonałem. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film się podobał. Pomysł się podobał. Wiadomo, no, pomysł nie mój, no, realizacja moja. Internety znają takie przypadki. Także zapraszam na realizację. Łapka w górę, subskrypcja mile widziana. Na razie, cześć.